Ty, Proud to be my mother's ty, evil deeds. Mama had a baby and its head popped. No, a ty wiesz co Eminem powiedział? co Eminem powiedział? Że nigdy nie zagra dla głupich Polaczków i Żydów. Podobno podpalił polską flagę, odlał się na nią i ogólnie on nienawidzi Polaków. A źródło, jakie masz tej informacji? Każdy ci to powie, to było już w ogóle mega dawno i historia jest taka, że on dostał wpierdol od Polaków gdzieś tam na streetie w Detroit i dlatego on teraz w ogóle tutaj nie chce przyjeżdżać. To jest nic, a słyszałeś o reptylianach w rządzie? I Elvisie żyjącym na Kubie? Nie no, ale poważnie, mi kiedyś mówił mój stary, że tam jakiś wywiad był w 2001 roku, tylko teraz tego wywiadu już po prostu nie ma. Zatuszowali go, żeby nie miał pewnie przejebany, nie? No bo tak się o narodzie wypowiadać jakimś, nie? No nie wiem, stary. Przecież Eminem nagrywał o ćwiartowaniu ciał. On nagrywał o gwałtach na własnej matce, wielu różnych gorszych rzeczach. I te płyty były dostępne normalnie w Walmarcie, w normalnym sklepie. Trochę taki odpowiednik naszej Biedronki, nie? No ale dobra, no to chodźmy razem do internetu i po prostu może sprawdźmy to. Zacznijmy od artykułu na Plejadzie zatytułowanego Eminem rzekomo nienawidzi Polaków. Słów na ten temat prawdopodobnie nigdy nie wypowiedział. Artykuł porusza temat rzekomej niechęci Eminema do Polaków, wynikającej z faktu, że nigdy nie wystąpił w Polsce podczas swoich europejskich tras koncertowych. Autor zauważa, że brak koncertów w naszym kraju wywołał falę spekulacji i plotek, jakoby Marshall Mathers nie znosił Polaków. Jedna z teorii głosi, że Eminem miał powiedzieć I hate Polish Jews, co zostało zinterpretowane jako nienawiść do polskich Żydów. Jednakże, jak wskazuje autor, zwrot ten mógł odnosić się do karierowiczów z Wall Street, a nie do Polaków czy Żydów. Co ciekawe, podobne oskarżenia były kierowane również w stronę Axla Rose, wokalisty Guns N' Roses. On również miał rzekomo powiedzieć I will never play for Polish Jews podczas prywatnego koncertu dla maklerów z Wall Street. Jednak brak oryginalnych źródeł potwierdzających te słowa sugeruje, że mogą to być jedynie plotki. Autor podkreśla, że próby znalezienia idiomu Polish Jews w anglojęzycznych słownikach nie przynoszą żadnych wyników, co podważa wiarygodność tych oskarżeń. Dodatkowo, historia o spaleniu polskiej flagi przez Eminema została już dawno obalona jako nieprawdziwa. W kontekście koncertów warto zauważyć, że Eminem występował w wielu krajach Europy Zachodniej, takich jak Holandia, Włochy, Niemcy czy Anglia. Jednak omijał nie tylko Polskę, ale także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, co sugeruje, że decyzje koncertowe mogą wynikać z innych czynników niż rzekoma niechęć do konkretnych narodów. Podsumowując, artykuł z Plejady wskazuje, że brak koncertów Eminema w Polsce nie wynika z jego niechęci do Polaków, a przypisywane mu kontrowersyjne wypowiedzi prawdopodobnie nigdy nie miały miejsca. No dobra, no to może powiedział tak, tylko po prostu to zatuszowali, bo to jest niemożliwe, że to było już tak dawno, ludzie o tym przecież gadają wszędzie, od tak długiego czasu. No a muchy jedzą gówno na przykład. I też jest ich bardzo dużo. No dobra, ale skoro tak mówisz, że ludzie o tym piszą, no to dobra, no to dawaj, zobaczymy, co tam ci ludzie gadają w tym internecie. Wchodzimy sobie, proszę bardzo, tutaj. Eminem to zjeb! A co z tym tematem, gdzie M mówił, że gdyby Żydzi i Polacy słuchali jego muzyki, to przestałby rapować? To tylko stare polskie plotki. Nie mogą tego pokazać, bo nigdy czegoś takiego nie było. Ciekawe, bo ja za dzieciaka słyszałem ten wywiad. Pisze Welcome to the Forest. Welcome to the Forest. Sprawdźmy, kim jest Welcome to the Forest, który słyszał wywiad, którego nikt nie słyszał. Nikt. 11 koła subów. Okej, ziomeczku. Aha, jakiś bushcraft i taki tam survival, ta? No dobra, i ten koleś słyszał wywiad, w którym Eminem szkaluje Polaków, ta? No i tutaj już mu odpowiedzieli, wydaje ci się, a jak już się chwalisz, to daj linka, bo ja mam 35 lat i śledziłem karierę Eminema od początku. No właśnie, ja też mam 35. Byłem na największych polskich forach rapowych, to była tylko plotka, nigdy nikt nie przedstawił żadnego dowodu, będziesz pierwszy. Welcome to the Forest odpisuje. Ja mam 38 lat, czyli rocznik jakiś pewnie 8-7 i usłyszałem o tym, jak miałem 19. Jak mogę mieć linka, skoro mi kolega puścił na chacie, ten słynny kolega, który puszcza, wiecie? Ale nie twierdzę, że się mylisz. Mógł to być jakiś fotomontaż? Aha, czyli jednak ma otwartą głowę na koncept tego, że to mógł być fotomontaż. Ja jako człowiek, który nie posiadał kompa w tamtym czasie, mogłem nie odróżnić od oryginału. Biorę pod uwagę, że mogło to być źle przetłumaczone. Ciężko jest dzisiaj powiedzieć, co było dawno temu. No dobra, ale mój widzu, jeżeli jesteś na tyle otwartą, masz głowę, że dopuszczasz do siebie, że to mogło być, wiesz, nieprawdziwe, to czemu piszesz, że ja za dzieciaka słyszałem ten wywiad w takiej formie twierdzącej, jakbyś był pewny tego, nie?
To jest sprowadzenie trochę w błąd, ale dobra, nie? Skryty Żyd. Dlatego nienawidzi osobno. W świecie Detroit chodziły pogłoski, że dostał w pierdół od Polaków na streetie. Na streetie dostał w pizdę. Nasz Eminemek. Jesteś debil czy co? We like. Natomiast jeżeli to ironia, to ci się udało. Nigdy nie mówił, że nienawidzi Polaków. Jakiś tuman źle to przetłumaczył, a reszta baranów w to uwierzyła. Nienawidzi. Normalnie nie zwracam uwagi na takie rzeczy, ale człowieku, naucz się ortografii. Poza tym, kto wymyśla takie bzdury? Ci sami, którzy sobie ubzdurali, że Eminem był na imprezach Didiego i na wyspie Epsteina. No i wiesz, i taki typ to pisze, Tomek 2487 i on jest pewny tego, nie? No widzicie. No i tak właśnie w internecie to się odbywa, nie? Ta plotka przypomina mi, że Eminem spalił naszą polską flagę i nas nienawidzi. CJ, a jednak go nie było. Pamiętam, jak wyszła ta cała afera i na liście, która się wtedy pojawiła, widniała jego ksywa. Aczkolwiek wiadomo, że to nie było do końca pewne. Wiecie, mój kanał jest świeżutki, to jest świeżynka, tak? On ma parę miesięcy i wcale dużo nie dodawałem ostatnio. A tak naprawdę zobaczcie, jak łatwo i szybko trafić na takie osoby, które będą rozprzestrzeniać dezinformację. Nawet na takim małym kanale jak mój, pod jakimkolwiek materiałem Eminema, gdzie można napisać coś po polsku, jest ciśnięte, że Eminem nie lubi Polaków, nie? Jednym z najczęściej powtarzanych dowodów na to, że Eminem nie lubi Polaków, jest rzekoma wypowiedź, w której miał powiedzieć I hate Polish Jews. Brzmi poważnie, ale jest jeden problem. To zdanie nigdzie nie pojawia się w żadnym oficjalnym źródle. Nie znajdziemy go w żadnym wywiadzie, nagraniu, transkrypcji, ani archiwalnych materiałach prasowych. To po prostu fraza, która żyje własnym życiem w internecie i jest powtarzana bez żadnego potwierdzenia. Ale przyjrzyjmy się jej bliżej. Już na pierwszy rzut oka widać pewną nieścisłość. W języku angielskim słowo polished, pisane małą literą, oznacza coś zupełnie innego niż Polish pisane wielką literą. Polish wielką literą to przymiotnik oznaczający wypolerowany, wyrafinowany lub ugrzeczniony. Ma więc zupełnie inne znaczenie niż Polish, czyli polski. W amerykańskim slangu słowo polished może odnosić się do elity finansowej, dobrze ubranych i wpływowych ludzi, a nie do Polaków czy Żydów jako narodowości. Ale sprawdźmy to jeszcze głębiej. Jeśli wpiszemy Polished Jews do słownika slangu, nie znajdziemy żadnej oficjalnej definicji. To fraza, która nigdy nie funkcjonowała jako powszechny idiom w języku angielskim. Nie ma jej w żadnych książkach, publikacjach akademickich, dokumentach historycznych, ani renomowanych źródłach lingwistycznych. To zwykła internetowa legenda. A więc co tak naprawdę mamy? Błędne tłumaczenie, brak kontekstu i internetowy mit, który powtarzany tysiące razy zaczął być traktowany jako fakt. I to jest największy problem współczesnych plotek. Ludzie czytają coś w komentarzach, ale rzadko kiedy sprawdzają, czy ma to jakiekolwiek potwierdzenie. Więc skoro nie ma żadnych dowodów, nie ma kontekstu, a samo zdanie nie istnieje w rzetelnych źródłach, to skąd się wzięło? No cóż, z tego samego miejsca, z którego wzięła się teoria, że Elvis żyje na Kubie, a Eminem został zastąpiony sobowtórem w 2006 roku, czyli z internetu. Więc następnym razem, kiedy ktoś ci powie, że Eminem nienawidzi Polaków, bo powiedział to w wywiadzie, zapytaj go o jedno. Gdzie jest to nagranie? Gdzie jest ten wywiad? Gdzie jest jakikolwiek dowód? Dopóki nikt go nie znajdzie, to mamy do czynienia z jednym wielkim niczym. No dobra, widzę, że w tych komentarzach no to są jakieś takie plotki, trochę domysły. To może jakieś bardziej wiarygodnych źródeł po prostu poszukamy. No ta, bo ta plejada to po prostu szczyt rzetelności, słuchaj. Dawaj, sprawdzimy coś innego. No dobra, no to sprawdzimy po prostu inne media, co piszą. Przejdźmy teraz do artykułu z Polish Express z bieżącego roku, zatytułowanego Eminem nie chciał śpiewać dla Polaków, choć ma polskie pochodzenie. W Polsce od lat krąży plotka, że Eminem miał w jednym ze swoich wywiadów stwierdzić, iż nigdy nie zagra dla Polaków i Żydów. Do dziś nie zostało to jednoznacznie potwierdzone. Część fanów uważa, że takie słowa nigdy nie padły, podczas gdy inni sądzą, że zostały wyrwane z kontekstu. Faktem jest jednak, że Eminem nigdy nie wystąpił w Polsce, mimo wielokrotnych tras koncertowych po Europie, co podsycało spekulacje o jego rzekomej niechęci do Polaków. Co ciekawe, artykuł informuje, że w lipcu 2025 roku Eminem planuje koncert w Warszawie, co miałoby przerwać wieloletnią nieobecność artysty w Polsce. No proszę bardzo, może niedługo cała ta plotka się rozwieje i cały ten mit się obali, bo tutaj z tego co piszą, no to ma Eminem być w Warszawie w 2025 roku w wakacje. To nawet ja jestem zdziwiony. Dobra, dawaj zobaczymy, co tam jeszcze ludzie gadają. Tak naprawdę obrażał papieża, ale ktoś to przeinaczył. Znacie jakieś niezbite dowody na to, że Eminem nie lubi Polaków? Bo jesteśmy biali. Eminem też jest biały. Eminem wiem, że to przez to, że ma babkę Polkę.
Dalej, jedziemy, kochani, cofamy się w czasie, 2024. Myślałem, że 2004, dlatego tak powiedziałem. Hehe, wiadomo, Eminem nienawidzi Żydów i Polaków, a to pewnie była impreza w Chicago, święto pierogów, sami polscy dziennikarze, wojewódzki lis. To o Żydach i Polakach to jest fake z Brawo albo jakiegoś innego gówna. Mam niezłą bekę, bo od chuja ludzi w to do dziś wierzy. Bez kitu, ta plota jest stara w chuj. Sąsiad mi to ostatnio powiedział, słuchajcie. Mój sąsiad jeszcze w tamtym roku mi też to powiedział, że Eminem tak powiedział, nie? O Polakach. Jeszcze było opalenie polskiej flagi na koncercie w jednej z wersji. Ja gdzieś widziałem, że obszczał jeszcze. 9 lat temu i 6 miesięcy. Jaki to był wtedy dzień? Wyobrażacie sobie, kurwa, że 9 lat temu był 2016 rok? Prawie dekadę temu? Już to wczoraj było. Gwiazda rapu wszechczasów, Eminem lub jak kto woli, Marshall Matters. Mam zawsze problem to wypowiedzieć. Marshall Matters. Jeśli jesteś Polakiem, bądź Żydem, to nie słuchaj tego, bo Eminem dla nich nie śpiewa. Nie śpiewa dla nich Eminem. Taką plotę wymyślili polscy homoseksualiści obrażeni na Eminema, który w swoich piosenkach wyrażał się bardzo wulgarnie na ich temat. Nie tylko na polskich gejów. Eminem do Polaków nic nie ma. Wielu z nim współpracowało. Na przykład jeden klip rapera został wyreżyserowany przez Polaka, pisze Piotr Burba. Polscy homosie. Jebał go pies i jego chujowy rap. Plotka puszczona w obieg chodzi się szybciej niż kroksy w Lidlu. O, patrzcie, spędziłem kilka godzin na znalezieniu odpowiedzi, dlaczego Amen miałby nas nienawidzić. Otóż prawdą jest, że kiedyś w wywiadzie przeprowadzonym przez jakiegoś ubogiego w słownictwo znachora angielszczyzny Amen wyraził, że nienawidzi Dorobkiewiczów i Karierowiczów, co brzmiało w podobny sposób co Polacy itp. Ten oto osioł to tak zrozumiał i plotka rozeszła się jak ciepłe bułki u Józka i od jakiegoś czasu zwolennicy białego murzyna w kółko powtarzają, że nas nienawidzi. Geje, obudźcie się wreszcie. 2010. Nie wiedziałam o tym, ja go lubiłam i jego piosenki. Niby taki życiowy, a za co nas nienawidzi? Chyba nie ma pojęcia o tym, kim jesteśmy. Ja jestem dumna. Ja jestem z siebie dumna. Z tego, że jestem Polką. A on to chyba półgłówek. Czemu on tak powiedział? Bo podobno i my, i Żydzi, jesteśmy świniami i brudasami. Jakiś zjeb. Axl Rose ma polskie korzenie, więc powiedziałby tak? Czy Eminem też ma polskie korzenie i Eminem ma babkę Polkę jeszcze? I Paul Rosenberg jest Polakiem i pół Żydem. Dziś słyszałam, że Eminem to powiedział. Powiedział to Eminem. Tak, potwierdzam, to na 100% powiedział Eminem. Powiedział. Nigdy dla was nie zagram. Kurwy z Polski. Potwierdzam. Gość ił. Tupac Shakur zapłodnił pijaną Polkę, a gdy ta się dowiedziała, że dziecko będzie miała, to usunęła ciążę. Podobno jacyś polscy geje obrazili się za te słowa o homach i w jego piosenkach puścili taką plotę, nie wiem, tak to jest. Tak, Eminem tak właśnie powiedział, przykre, ale prawdziwe, kurwa. To jest plota wypuszczona przez polskich gejów, masakra. No cóż. Patrzcie, mówię no cóż, a tu gość no cóż. Puszczam lotka. Eminem był w Gdyni na urodzinach? Aż 3 miliony chyba złotych, 1 milion dolców zagrał dla córki biznesmena z Gdyni. Wszystko odbyło się prywatnie, bez foto? Chciałbym być tą córką biznesmena z Gdyni i żeby wszystko odbyło się prywatnie, bez foto. Chociaż nie no, foto by zajebiście było mieć, co? Internet. Co? Internet. Nie gryzie. Ale czasami puszcza bardzo śmierdzące bąki. Na przykład takie, że Eminem nie lubi Polaków, no. Albo że Ziemia jest płaska. Bo internet uwielbia plotki. Jeśli coś powtórzysz wystarczająco wiele razy, to nawet najgłupsza rzecz zacznie brzmieć jak fakt. Czyli serio nic takiego nie powiedział? No chyba nie. Mało tego, może zagrał nas w wakacje. Czyli co teraz? Bo teraz możemy zacząć nową teorię, że Eminem kocha Polaków. Eminem, mimo ponad 20-letniej kariery na szczycie światowego rapu, nigdy dotąd nie wystąpił w Polsce. Ani razu nie pojawił się na polskiej scenie. Nie zagrał tu ani solowego koncertu, ani nie brał udziału w żadnym festiwalu muzycznym. We wszystkich dotychczasowych europejskich trasach koncertowych omijał Polskę. Na przykład w ogłoszonej na 2018 rok trasie Revival Tour, promującej album Revival, nie uwzględnił naszego kraju, przez co polscy fani wciąż musieli czekać na jego pierwszy koncert u nas. Potwierdza to m.in. serwis e-bilet, który w biogramie artysty zaznacza, że Eminem w Polsce nie zagrał jeszcze żadnego koncertu, choć dodaje, że fani mają nadzieję, iż wkrótce się to zmieni. Polscy fani od lat podejmują starania, aby sprowadzić rapera do kraju. Już od około 2009 roku pojawiają się petycje i akcje w sprawie, a zainteresowanie potencjalnym występem jest ogromne. W 2015 roku grupa promotorów M&M's Impress założyła na Facebooku wydarzenie pod nazwą Koncert Eminema na Stadionie Narodowym,
internetowym, zachęcając fanów do przyłączenia się. Do września 2015 do wydarzenia dołączyło ponad 21 000 osób, co już wtedy wywołało falę dyskusji wśród internautów. W kolejnym roku liczba zapisanych wzrosła do blisko 50 000 uczestników. Organizatorzy planowali wykorzystać te statystyki jako argument w negocjacjach z managementem Eminema i wstępnie proponowali nawet datę koncertu. Był to 30 czerwca, lecz rok nie był tutaj określony. Mimo tych starań, żadne wydarzenie nie doszło do skutku. Warto dodać, że krążące niegdyś plotki, jakoby nieobecność Eminema w Polsce wynikała z jego niechęci do Polaków, nie znalazły potwierdzenia. Takie opowieści uważa się za wyssane z palca. Pojawiają się jednak sygnały, że długo wyczekiwany koncert Eminema w Polsce może wreszcie dojść do skutku. W listopadzie 2024 branżowy portal podał informację, że raper ogłosił swój pierwszy występ w Polsce. Wydarzenie zaplanowane jest na 15 lipca 2025 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jeśli faktycznie do niego dojdzie, będzie to historyczne wydarzenie dla tysięcy polskich fanów, którzy po raz pierwszy zobaczą Slima Shady'ego na żywo w swoim kraju. Należy jednak podkreślić, że brak jak dotąd oficjalnego potwierdzenia tych planów ze strony samego Eminema lub jego managementu. Według dostępnych informacji żadna światowa trasa koncertowa na 25 rok nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona przez artystę. Doniesienia o koncercie w Warszawie opierają się na spekulacjach branżowych i aktywności fanów, dlatego na razie warto podchodzić do nich ostrożnie. Międzynarodowe serwisy fanowskie sugerują co prawda, że Eminem może pojawić się na dużych imprezach latem 25 roku, wspomina się tu m.in. o festiwalu Glastonbury, ale dopóki nie pojawią się oficjalne komunikaty, na przykład od organizatora koncertów Live Nation lub na oficjalnej stronie Eminema, koncert w Polsce nie jest potwierdzony. Czy Eminem nie lubi Polski? Fakty i spekulacje na ten temat. lekcjarówności.pl napisała dla nas pani Honorata Czerwińska, która sama o sobie mówi, że jest pedagogzką i feministką, piszącą na blogu o kwestiach równouprawnienia płci w różnych dziedzinach życia społecznego. Pani Honorato, pani artykuł to gówno, ponieważ w pani artykule, pani Honorato, jest napisane 2 razy, wyszarzone, żebyście na pewno zauważyli, na pewno żebyś to zauważył, warto wiedzieć. Eminem wystąpił w Polsce 3-krotnie. W 2000, 2013, w 2001 na Stadionie Narodowym w Warszawie. 60 000 fanów. Gówno prawda, pani Honorato. Pani jest full of shit. Mało tego. Na przykład w utworze So Much Better Eminem rapuje I'm sticking to you like a polish on my furniture. Jeżeli ktoś z was w tym kawałku So Much Better z Marshall Mathers LP2 znajdzie tą linijkę, to wyślę mu blikiem 5 zł. Nie jestem bogaty, więc to jest jedyne, na co mogę wam zaproponować. No i tak nie znajdziecie, ponieważ pani Honorata łże jak pies z kulawą nogą, który jest głodny, bezdomny i stoi pod rzeźnikiem czekając na kości, próbuje wzbudzić litość. Tak samo pani Honorata próbuje chyba tutaj nawodnić sobie ruch na swoją stronkę z lekcją równości, której pierdoli kocopoły i farmazony. Drugi raz, znowu wyszczególnione, tabelka. Rok, wydarzenie, gdzie był koncert? Kontrowersyjny koncert w Warszawie, koncert na reakcja Mediów. Pozytywna, później negatywna. 2013. Podsumowanie, najczęstsze pytania. Czy Eminem odwiedza Polskę? Eminem nie jest częstym gościem, od początku swojej kariery wystąpił 3 razy w naszym kraju. No dobrze, napiszmy tutaj komentarz. Specjalnie czekałem, żeby tutaj wam nagrać, jak piszę komentarz. Ocena. Szanowna pani Honorato. E-mail. Aha, jak wpiszę e-mail, to pewnie będą mnie spamować jakimś gównem. Polecenie może być puste. ast.pl. Tylko ja dałem głos, nikt tu nic nie napisał. Dziwna jest ta strona, mega, nie? I jeszcze coś wam pokażę. Polskie media teraz bardzo głośno piszą, wiecie o czym? O piosence ekipy kaliskiej, która wraca do tworzenia muzyki, która w swoim ficie ma syna Suge Knighta, który to pocisnął, zobaczcie, release jest parę dni temu, który pocisnął Eminemowi za to, że on pocisnął jego ojcu w tym Disha Smack You, który był zlikowany i jest na moim kanale przetłumaczenie.
i bardzo głośno piszą amerykańskie media, niemieckie media, największe wszystkie strony internetowe rzekomo, podobno piszą teraz o tym kawałku, więc elita kaliska się tutaj wybiła fajnie. Słuchajcie, Ocean Krwi kawałek się nazywa i tutaj Suge Knight, syn Suge'a Knighta, ciśnie Eminemowi za to, że on ten diss wystawił dopiero, gdy Suge Knight poszedł już siedzieć do kicia, bo się bał, nie? Także znowu tutaj będzie polaryzacja Polaków i Eminema.